Mroźna zima 1104 roku w Wielkopolsce. My natomiast robimy z samego końca tury. Witam serdecznie. I tak się zastanawiam, gdzie my tu znajdziemy żelazo. Bo na razie idziemy po bursztynek. A tam jest w ogóle miejsce słynnej bitwy. I ktoś czmychnął w lasach. Piękny początek odcinka. Gdzie nas pogańscy Słowianie atakują, Luticici. Spokojnie, oni mają wojny z Holy Roman Empire, z księstwem Turyngii, także raczej powinniśmy sobie poradzić. Większy problem był jakby któreś z innych otaczających nas książąt zaatakowało. Nordyccy piraci zostali pokonani. Arabscy rajderzy. Czemu my dostajemy informacje? Dosłownie z drugiego końca mapy. Totalnie po ukosie. Po co? Po co mnie to wiedzieć, że tam są arabscy rajderzy? Co mnie to interesuje? My właśnie. Skończyliśmy sezon zimowy. Armia się uzupełniła. Czekamy jeszcze... Jakie to są uzupełnienia? 18 tur! Kupić sobie nową grę. Kupuj tanio i bezpiecznie na energię. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie wykorzystać naszego linku zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie możemy, kupuj energię. Toż to się nie opłaca uzupełniać jednostek, tylko usuwać i rekrutować nowe. Dobra, w takim razie nie będziemy czekać na uzupełnienie. Wejdziemy na terytorium wroga. Od razu lecisz dalej. Chciałem zobaczyć, czy tak jakbyś odpalił tryb plądrowania albo garnizonu, to czy mógłbyś się uzupełniać w tym trybie, bo na przykład w Warhammerze to chyba można się uzupełniać, nie? Wy poczekacie, może uzupełnić sobie tych dwóch ziutków, tą kawalerią też poczekasz. I w następnej turze będziemy pod Gdańskiem i rozpoczniemy oblężenie Gdańska. Mam nadzieję, że nasza przewaga w kawalerii i ciężkiej piechocie wystarczy, aby zmiażdżyć opór wikingów okupujących Gdańsk. Musimy atakować, bo Syrakuzy zostały zrajdowane przez Saracenów, bo on w tym czasie odnowi sobie armię, więc to, co żeśmy zdobyli tą przewagę, będzie totalnie bez sensu. Ło, jaki tu jest garnizon! Ale to jest słaby garnizon. Jeżeli będziemy mieli kawalerię, to powinniśmy dać radę. Problem jest tylko taki, że my ponosimy wyczerpanie w czasie tego oblężenia. No jest troszeczkę problematyczna sprawa, także ścigam. Może da się oblegać, sprowadzimy posiłki, to będą kolejne 2 oddziały ciężkiej jazdy i wykorzystamy najemników. Tu są jacyś najemnicy? Są jacyś najemnicy, także spróbujemy. Mam nadzieję, że odda nasze agresywne zagranie. Plus jest taki, że on teraz też się nie może rekrutować. Będzie musiał albo nas zaatakować, albo 17 jednostek Axmenów. Ja pierdzielę, to ja mówiłem właśnie. Dlatego on pokazywał, że miał silniejszy wskaźnik, bo ma tutaj pełny garnizon armii. My też w Krakowie mamy taki garnizon. A, w Krakowie też mamy 20 jednostek. W sensie we Wrocławiu, w Krakowie może nie. Możemy rozbudować główny placyk. Główny placyk we Wrocławiu możemy rozbudować. O proszę. Możemy zrobić ulicznych błaznów? Ulicznych błaznów możemy zrobić. Chciałem zrobić market z winem, ale niestety ogranicza nas technologia. I technologia w sumie, po którą idziemy. Ej, to może poczekamy na razie z budową. Na razie się wstrzelamy. Hold up. Ładnie się rozwijają te Krakowy. Poznań też się ładnie rozwija. Chociaż to aż 7 nadwyżki populacji potrzebujemy. No zobaczymy. Dobra, to zostawmy te pieniądze ewentualnie najemników, żeby zdobyć Gdańsk. Jeżeli teraz nas nie zaatakują, to w następnej turze wchodzą posiłki, a jak nie, to najwyżej się cofniemy. I w następnej turze jeszcze raz rozpoczniemy oblężenie. Dobra, zaatakowali nas, także my się cofniemy, bo oni są garnizonem, więc z miasta nie wyjdą. Kurde, dostaliśmy duży debuff do relacji przez to, że papieżakowi nie zapłaciliśmy. No co to był w ogóle za event? Zerwali umowę handlową. Krucjata została ogłoszona. Może na krucjacie odkupimy nasze grzechy niezapłacenia papieżakowi, jak myślicie? Naszym celem jest wyzwolenie Ziemi Świętej w ciągu 5 lat. Wszystkie katolickie frakcje zatrzymają swoje wojny na żądanie papieża. No my mamy krucjatę północną. My mamy krucjatę, że tak powiem, północną. Walczymy z pogadami. Gdańsk daje 300, a te nasze miasta 500, 1100. Oho. Ty, co to jest w tym takiego Gdańsku, że to tyle pieniędzy zarabia? To trzeba zdobyć. To trzeba zdobyć i do korony przyłączyć. Wojna wypowiedziana. Połock walczy też z Pomorzem. To już na pewno musimy atakować Gdańsk, żeby nam Połock tego nie zabrał. Jeszcze raz podejdziemy do oblężenia. Albo w sumie wy sobie wyjdziecie z tego oblężenia. Masz jeszcze zasięg ruchu? Masz jeszcze zasięg ruchu. Mniejszymi siłami będziemy po prostu blokować miasto. Trzymaj to oblężenie, jakby co posiłki są. O właśnie, i to wtedy wy będziecie ponosić atryszyn. My się rozbijemy tutaj w trybie plądrowania, żeby trochę przeoszczędzić.
I ta druga armia też niech podejdzie jako posiłki. Ewentualnie tu jeszcze sobie najemników dowerbujemy. Oni kosztują sporo w utrzymaniu naturę. Całkiem sporo. Powiedzmy, że weźmiemy mięso w postaci łuczników. Jest powiedzmy praktycznie 200 szekli naturę za samych łuczników. I więcej mięsa. Ile kosztuje rekrutacja tego? 5000 za zrekrutowanie tego, a coś dynamicy są drodzy. Co jest? Niesamowicie drodzy są ci najemnicy. Dobra, powiedzmy coś takiego. Większość pieniędzy na to wydaliśmy. Większość pieniędzy i weź też plądruj sobie. Trochę przeoszczędzimy. I koszty utrzymania nam poleciały niesamowicie, no ale ten Gdańsk musimy zdobyć. Za wszelką cenę. Jak będzie bitwa, będziemy walczyć. Najemników poślemy w pierwszej linii. Dużo łuczników. Ci łucznicy fajnie będą wystrzeliwywać, bo jak się wszystkich łuczników sfokusuje na jednym oddziale, dosłownie dziesiątkują oddział w sekundę. Świetnie. Za jedną turę też nowa technologia, na razie nic nie upgrade'ujemy. Nie wyszli podczas tego oblężenia, to jest bardzo dobry znak. Skończyliśmy badać zarządzanie ziemią. Na Haliczu jest rajd, o proszę. I Magdeburg, bo jest... A, macie problemy z jedzeniem. To nie nasz problem. Od razu badamy ustalanie cen, żeby dostać się do marketu handlarza winem oraz do portu handlowego. W ogóle ta technologia kosztuje 150. Jak tam oblężenie? Bo dostaliśmy... Mamy atryszyn. Możesz się troszeczkę przesunąć na drogę? Bo może nie dostaniesz atryszyn. Stańcie blisko siebie. O właśnie. Uwielbiam, kiedy od początku mamy Totalkrieg, wielkie bitwy naszych czasów, które płynnie i szybko przechodzą w niekontrolowany upadek. I kiedy nasze armie oblegają Gdańsk, na naszych granicach pojawiły się dwie armie Wieletów, po naszemu to będzie plemię Wieletów, tak, Wieleci. I oni idą. No, fajne te kołowroty słowiańskie, tylko problem jest taki, że tu mamy Poznań. Poznań jest niebroniony, nasze armie plądrują obecnie Gdańsk. Musimy spróbować go szybko zdobyć. Postawa defensywna, w teorii powinniśmy wygrać przy średnich stratach. Jeżeli nie stracimy żadnego oddziału, głównie kawalerii, to myślę, że będzie dobrze. Myślę, że będzie dobrze, także postawa defensywna, mamy dużo łuczników, to powinno oddać. Pozwólcie, że nie będziemy prowadzić bitwy wręcz szturmie na miasto. Straciliśmy jeden oddział kawalerii. Tych szermierzy możemy sobie odnowić. No dobra, nie jest źle. Nie jest źle. Gdańsk został zdobyty. Możemy go oczywiście okupować. Księstwo Pomorza zostało zniszczone. Gdańsk powrócił do Polski. Wy możecie przestać plądrować, bo teraz to jest nasza prowincja produkująca bursztynek, bursztynek, bursztynek. No i trzeba jak najszybciej odnowić tą armię. 24 tury. A w trybie obozu 67, aha. No to nieźle. A ten tryb nie przyspiesza odnawiania? Bo tu idą dwie armie i my musimy zaraz z nimi stoczyć bitwę. Ej, serio, nie opłaca się chyba odnawiać jednostek, tylko... Na przykład tych najemników to w ogóle się już nie opłaca, bo oni kosztują tyle samo przy pustych stanach osobowych, jak za pełny oddział. Można was rozwiązać. Samo tych najemników możemy rozwiązać. Ty, nie, to jest źle zrobione. Jeżeli te oddziały są wyzerowane praktycznie, to jest 18 chłopa, a płacimy jakby tu ich było 160. No nie, patrzcie, tu jest 18, płacimy 114, tu jest 63, stracimy 114. Był minus do kajecika, to tak nie powinno być. No dobra, mamy trochę pieniędzy, troszeczkę na plus. Tutaj trzeba rozmontować tą osadę. Plac musztry zmienimy. A, bo oni mieli podwójny plac musztry. Dlatego oni mieli tyle garnizonu, a każdy z nich daje... Aha, jednych Axmenów, no chyba, że oni jako frakcja wikingów dostają większe garnizony. Poznań stracimy, nie będziemy go w stanie obronić prawdopodobnie. A strata Poznania to znowu będzie problem z jedzeniem. Cholipka, że te dwie armie tych Wieletów musiały tu się przypałętać. Wy macie wojnę ze wszystkimi dookoła i dwie pełne armie rzucacie na nas. Super. Super po prostu. Tu nie możemy werbować, ewentualnie nie powołamy też kolejnej armii. Ej, nie wiem, czy to nie jest upadek. Skipnijmy turę. No i patrz, atakują. Jedną armią. Dobra, jedną wycofali. Oni w ogóle mają Ej, oni mają zupgrade'owane pancerze. Czyżby oni mieli dostęp do żelaza? Jeżeli to będzie bitwa o miasto, to możemy spróbować to obronić. Będziemy mieli wieżyczki, oni będą na mury musieli wchodzić. Chociaż mają dużo piechoty. Ej, mamy miasto z murami. Mamy miasto z murami w tym Poznaniu. Właśnie, Poznań. Jest ten rynek z koziołkami? Nie ma, nie zbudowali jeszcze. Mamy pusty plac pod zabudowę. Ale świetnie, nie wygląda to źle. Chociaż miasto Poznań nasze fokusuje się głównie na rolnictwie i faktycznie widać, że dookoła są jakieś farmy.
Niestety chyba pada deszcz, więc będzie ciężko podpalić te wieże oblężnicze, a widzę, że ma od tak nas zaatakował z marszu i ma 5 wież oblężniczych, więc minus do kajcika na modyfikacji, że instant sobie wyciąga sprzęt, ale spoko, jest jak jest. Dobra, proszę Państwa, zrobimy coś takiego, że będziemy go chyba wpuszczać na mury i ostrzeliwywać, bo tu widzę fajne miejsce. Ta mapka jest po prostu chyba z Roma 2, bo ją kojarzę. A jeżeli on tu będzie atakował, to my tutaj mamy fajne podwyższenie, tu będziemy go ostrzeliwywać, jak wejdzie na mury. Także najsłabsze nasze jednostki to są ci chłopi. Oni wchodzą sobie na środek. Powiedzmy coś takiego, niech się rozpocznie bitwa. Główny pewnie atak, ciężar bitwy spadnie w tym fragmencie muru, więc to im damy wejść, ale tylko po to, że jak będą stali bokiem, a nasi łucznicy będą ich mieli mniej więcej na widelcu, no to będą im ładnie damagę sadzić, a w międzyczasie nasi chłopi będą ich obijać, potem lepsze oddziały są na flankach rozstawione, także rozpocznijmy bitwę. Fajnie jakby, nie wiem, z 2 wieżyczki spłonęły, chociaż ciężko, bo tu będą tylko 2 albo 3 maksymalnie strzelać wieże, pada deszcz, rozłożą ostrzałem. Może nie musimy wygrać, ale zadać na tyle duże straty, żeby ta nasza armia koronna po zajęciu Gdańska była w stanie odbić Poznań. Okej, wróg się desantuje na mury. Nasi łucznicy mogą otworzyć ogień, zacząć strzelać. Nie mogę na razie stargetować tego oddziału, ale chyba sami nawet zaczną strzelać. Tak, patrzcie, otworzyły się te wieżyczki, znaczy te bramy, znaczy te zapadnie, te klapy i od razu stali sarwę. Bardzo dobrze. Możemy już fokusować, strzelajcie tutaj. Specjalnie wam zrobiliśmy miejsce, aby nasi łucznicy mogli dziesiątkować was. Dobrze, pajak, ole podają. Dobrze, o to chodziło. A reszta musi wytrzymać. Jeszcze wieżyczka pomaga, dobrze. Hold the door. Możecie sfokusować się na tym oddziale. Możecie sfokusować się na tym oddziale. Chłopi na razie mogą pomóc wam z tej strony. Widzę, że ci chłopi będą mieli ciężką drogę. Ale ładnie, już 40 skosili. Teraz ci się jeszcze obrócili, dostali szarże z tej strony, dobrze. Tylko, że takich fal atakich będzie kilka, więc pewnie nam braknie manpowera i strzał. No ale duże straty w ten sposób przerobimy na oponencie. Dobra, ci chłopi słabną, to było do przewidzenia. Tu mamy 2 oddziały. O, pierwszy oddział tam im powoli zaczyna mrygać. Powoli coś tu zaczyna panikować. Bardzo dobrze. Jak tylko zaczną uciekać, walczyć jeszcze, od razu zmienić target, żeby nie marnować strzał. Od razu zacząć strzelać. Trzymać, bo tutaj róg zabezpieczyli sobie. Jak to wygląda? 120 do 145, tu są nasze dobre oddziały, one powinny sobie poradzić. Przynajmniej z pierwszą falą desantową. Tu jeszcze mamy jeden oddział całkowicie świeży, rezerwowy. No to jak strzela z tamtej strony przez mury, to nic nie robi. Tu nasz generał walczy, żeby tylko nie zginął. I nasi łucznicy mają ładny target, patrzcie, tu są 4 oddziały. 4 oddziały, które można ładnie obijać, masakrować. Dobrze panowie, strzelać. Każda salwa to jest kilkanaście. Dobra, chłopi uciekli. Było do przewidzenia. Natomiast to nam włócznicy uciekają i to jest trochę większy problem. Wtedy zostanie jeden oddział Axmenów, który też może spanikować. Ej, myślałem, że oni tam dłużej wytrzymają. Nie idzie źle, jakby nie panikowali, to byśmy ładnie ich masakrowali. Walczyć. O, ale tu się leje, niestety zaczynają zbiegać z murów. Tu nie wejdą, bo tu muszą dookoła biec, nasi łucznicy jeszcze trochę postrzelają. No nic, przegramy bitwę, ale straty mam nadzieję zadamy duże. A tutaj uzupełnienia są powolne, są niesamowicie powolne uzupełnienia. Tylko straciłem prowincję z farmami. Jedyną prowincję, która produkuje duże ilości żarcia. Nie wiem, jak bardzo źle to wpłynie na naszą ekonomię. No i skończyły nam się strzały, także już nic tutaj nie zrobimy, ale wszystko wystrzelaliśmy, także po 200 poubijali, dobrze. 1, 2, 3, 4 oddział. 4 oddziały praktycznie do zera zniszczyliśmy. Pozostałe te, które szturmowały, też są mocno obite. Jeżeli my sobie szybko uzupełnimy tą armię króla, ewentualnie znowu najemników weźmiemy. Bo Poznań trzeba będzie odbić. To oni tu nie będą mieli garnizonu i będą mieli zniszczoną armię. Dobra, no oddziału żadnego całkiem nie stracili, ale stracili 800 w tym szturmie, więc ładny wynik. No niestety zajął, jeszcze po cichu liczyłem, że splądruje. A nie, mamy żarcie na 10, dobra, tu nie ma takiej tragedii. Umowa handlowa rozwiązana, Saraceni. Czy jesteśmy w stanie od razu to szturmem odbić? Niestety nie. Oni tu się czają kolejną armię, ja nie wiem jak to jest. Oni mając jedno miasto i walczą ze wszystkimi dookoła, przechodzą przez ziemię nieprzyjaciela, żeby ciebie zaatakować. Uwielbiam. Ten, co nas zaatakował, rozumiesz? On jeszcze wbiegł... Jak on to w ogóle zrobił, że on minął nasze 2 armie i zaatakował tą armię z tyłu? No dobra, wycofajmy się.
Bo my czekamy na uzupełnienie, on jest na naszym terytorium, tylko że my się teraz rozbiegniemy w różne strony, nie? Sojusz złamany między Czechami a Morawią. Okej, to jest dobra wiadomość. Kolejni jacyś rajderzy. Mamy 4200. Mamy wrogą armię na naszym terytorium. Moglibyśmy sobie teraz A jak to jest, że on z Poznania pobiegł aż tutaj, a my stojąc tu nie dobiegniemy do Poznania? Nie mam pojęcia. Możemy trochę najemników zwerbować i spróbować pokonać mu tą armię? 417 naturę. O! Najemna kawaleria. 2100 przy rekrutacji. Czemu ci najemnicy są tacy drodzy? Co ty gadasz? Wow! Ej, to jest niepoważnie drogie. To jest niepoważnie drogie. Musimy ich zwerbować w armii królewskiej. Mamy minus 1500, więc musimy teraz wygrać bitwę. I z tej bitwy tyle szekli zebrać. Żeby nam było starczyło na utrzymanie tych najemników, aż nie odbijemy Poznania. Wow, ale nie wiem, no my coś źle robimy. Przecież to przy takich stratach, jakie ponosimy przy bitwach, przy tak wolnych uzupełnieniach i przy tak agresywnym i silnym bocie, to ciężka sprawa. Chyba że my za wcześnie zaczęliśmy podbijać, za wcześnie przeszliśmy do ekspansji, a tu trzeba byłoby, nie wiem, z kilkadziesiąt tur poświęcić na budowę ekonomii? Trochę dziwne. No dobrze, rozpocznij bitwę. Być może wygnaliśmy wikingów z naszych ziem. Uwolniliśmy Pocztę Polską w Gdańsku, żeby teraz ostatnie plemiona słowiańskie nas zmasakrowały i zakończyły nasz żywot. Bo jeżeli przegramy tą bitwę, to jest GG. Jeżeli wygramy ze słabym rezultatem tą bitwę, jest GG. Jeżeli wygramy tą bitwę nie zarabiając odpowiednio dużo szekli, to też jest GG, bo nie będzie nas stać na utrzymanie armii i nie odbijemy Poznania. Jolo, szarża, w centrum trafiliśmy na wrogiego generała? Na wrogiego generała, więc jedziemy naszą kawalerią. Mam nadzieję, że ich zmasakrujemy. Tu już Cicho, dobrze jest. Jest w trakcie bitwy. Tu jest jeszcze piechota. Ty, czy jego generał jest w piechocie? Nie, w kawalerii, właśnie. Ciężka kawaleria. Tylko, że nasza kawaleria, fajnie, że mamy 5 oddziałów kawalerii, tylko, że no wszystkie są wyzerowane praktycznie. Nasza piechota walczy z jego włócznikami. Wy możecie już sfokusować ogień na tych, wy się wbijecie w tych, wy się wbijecie w tych. Generalnie jego armię udało się podzielić na dwie. I wy musicie zacząć kajtować oponenta do tyłu, wystrzelać w tych. Wy też sobie możecie pojechać do tyłu i wy strzelać w tego, będziecie kajtować. Dobrze, dobrze, zrobiliśmy zasadzkę na wrogiego generała. Buściory, odpalać tam buściory na siebie, ale to jest młyn. Łucznicy niech się wycofają, bo swoje zrobili. Chodźcie tutaj, piechota walczy w centrum, wy dalej ich kajtujecie, Wrogie oddziały. Przestać uciekać, walczyć! Do końca! Dobra, łucznicy mogą się ewakuować. Tu kolejny oddział zmiażdżyliśmy. Tu nasi kawał dobrej roboty robili, bo kontrowali większość jego sił piechoty. Strzelać po tych, wy kajtujecie, odciągacie główne siły. No a wy powinniście już w tym czasie chyba zmiażdżyć wrogiego generała, co negatywnie wpłynie na morale całej armii. Ile łuczników przeżyło? 2 oddziały, może być. O, wrogi generał poległ, świetnie. Dobra, teraz piechota i piechota i kawaleria wyjeżdżają. Nasi łucznicy dalej się z nimi ganiają, zadając straty. Teraz nasza kawaleria jedzie. Hop, 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 tylko bokiem. Którzy się ewakuują? Tutaj! Walczyć do końca. Łucznicy, pomóżcie z tymi włócznikami, co wrócili od oponenta. Nasza kawaleria, mam nadzieję, że rozjedzie tych łuczników, bo ich jest całkiem sporo. Naszej kawalerii niewiele zostało. Także impact charge wystarczy. Wy przybiegliście do krawędzi mapy, także zawracać. Tu poradziliście sobie, świetnie. Od razu na ten oddział. Kawaleria... A, ci zostali zmierzeni, świetnie. Ej, pięknie bitwa rozegrana, mimo mniejszych, gorszych sił. Udało się podzielić armię wroga i jeszcze rozjechać. Coś pięknego. Wy możecie stąd zawrócić, pojedziecie na tych i wy też na tych pojedziecie. Łucznicy strzelać po tej piechocie i wy też po tej piechocie. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy zając poci Total War'a. Dobrze. Dobrze. O, ci go odpuścili, wiedzą, że ich nie dogonią. Dobrze. Kajtowanko. Na procarzach rzymskich żeśmy wyćwiczyli kajtowanko i na pani Aragornie też było ćwiczone kajtowanko. Szarżujcie tutaj w centrum, żeby pomóc naszym. Nice. Wy jakby co, uciekać, ewakuować się. Wystrzelać po tych. Wy macie problem, żeby ich dogonić, tak?
Zostaw Zbigniewa, niech ich goni, a reszta tej naszej śmiesznej kawalerii, która została, niech zawróci. Nice. Nice! Teraz pytanie, czy nie straciliśmy żadnego oddziału i czy zarobimy tyle? Daj ich ścigać, proszę, ja potrzebuję łupów po bitwie. Czy zarobimy tyle, żeby utrzymać tych kilka oddziałów najemników, które mają nam odbić Gdańsk, znaczy Poznań? I mam nadzieję, że wiele ci nie przyślą tu drugiej armii, bo oni mieli jeszcze jedną armię, której nie wykorzystywali, tylko sobie stali tą drugą armią. Straciliśmy 500, ale przy bitwie takiej to są minimalne straty. Oni stracili praktycznie wszystko, poza tymi ostatnimi oddziałami łuczników, które uciekały, bo najważniejsze, że piechotę stracił. Aha, no i nasza armia się zatrzyma i... stracił wszystko. Ile zarobimy? 1200, to może da nam jedną turę, podatki podniesiemy. Straciliśmy oddział kawalerii całkiem i łuczników. I to są pielgrzymowe jednostki, no ale niestety, jest jak jest. Wypuścimy jeńców. On się niestety wyewakuował. A dalibyśmy radę... 1400. Ej, podnieśmy podatki. Podnieśmy podatki. Na maksa. Podatki na maksa. No coś tam daje. Coś tam daje. Dobijmy resztki. Mam nadzieję, że żadnego oddziału nie stracisz, głupio. Dobijmy to, co zostało. Żeby się nie wycofali i nie dostali generała. Bo tam praktycznie sami łucznicy byli. Dobra, Archer Milicja. Może być. Trudno, przeżyjemy. To jest kolejne 168 szekli do naszego skarbca. No i na następną turę idziemy na Poznań. Poznań ma jedną jednostkę. Dobra. Jeżeli tu ta armia nie przyjdzie, to odbijamy Poznań. Great sukces będzie. Tu jeszcze machniemy kapliczkę. Tak, bo tu pewnie jakaś dzielnica biedoty czy coś powstanie. Potrzebujemy kapliczkę w Gdańsku, trzeba ich nawracać. Bo zaraz się zbuntują. Właśnie, nas czeka jeszcze rebelia. O rany. Przynajmniej Kraków zadowolony. 2500 zarabia prowincja Śląsk z Małopolską na maksymalnych podatkach. Kończymy turę. Odbijamy Poznań. Zawieszenie broni z Wieletami. Chillera, utopia, rozwój ekonomii, przemysłu i handlu. Dobra, kolejni saraceńscy piraci, arabscy piraci. Bandyterka się szerzy, trudno. Córka dorasta. Rebelia nieunikniona. Atryszyn. No nie gadaj, że nie wejdziesz na ich terytorium. Nie! Nie, czemu wy macie atryszyn? A, bo pieniędzy nie ma. Dobra, wywal tych najemników. To się wywal tych najemników. Aha. Kłopoty. Czemu nam tak ruch zabrało? Weź wymień się jednostkami. Tą armię na razie rozwiąż. Tu mamy troszeczkę na plus. Ej, czemu mi zabrało ruch? Ja rozumiem, że tracimy przez tego, bo co, bo zima? Efekty... Milion efektów. Kurde, trochę nie rozumiem, dlaczego w tej turze praktycznie nie mogliśmy się ruszyć. Minus 300. No większych podatków nie odpalimy. O, 3500! Polska dołączy do wojny z Szampanią. Do tego dacie nam... Dacie nam... Pakt agresji? Albo może od razu sojusz defensywny? Albo w ogóle sojusz weźmiemy. Sojusz militarny. Okej, z Turyngią. Świetnie. Dobra, będziemy mieli szekle troszeczkę. Trochę pieniędzy. Węgry ile mają wojen. Węgry nie chcą może do tego, żebyśmy do jakiejś wojny dołączyli? Dołącz do wojny Bułgaria, Kumani, Roman Empire, Wenecja, Peczęgowie. No na przykład z Wenecją. A, nie możemy. No dobra. Ale mamy pieniądze. I tak mamy atryszyn. 3500. Dobra, no w razie czego będzie jeszcze kolejna tura tych najemników. Skipniemy turę. Zobaczymy, czy uda nam się tą... O Jezus, rebelia. No to problem. No oni tu jeszcze wrócili pełną armią. Ajajajajaj. Oni tu jeszcze pełną armią wrócili. Szpieg nam donosi, że rywal polityczny planuje zamach. Zatrudnij najemników, to jest event z Roma 2, z podstawki Rebelia w Gdańsku. Atryszyn, Nomadowie. No i teraz tego nie odbijemy. Okienko odbijalne zniknęło. A, uzupełnienia jeszcze są po tym? Tu jest populacja? Nie, po sprzęcie? Kurde, nie wiem, ale czuję, że przegraliśmy. W sensie, że ja już tego nie wytenteguję. Coś tu jest nie tak z tymi uzupełnieniami, bo to jest 69 tur na uzupełnienia. Pewnie byśmy musieli wrócić do siebie na uzupełnienia, no ale teraz z tymi wyletami nic nie zrobimy.
Dobra, tutaj wam podziękuję za uwagę. Pomyślę, pokminię, czy da się to wyciągnąć, a jak nie, to jakiś restart, czy czymś innym zagramy. Także co, dziękuję za uwagę, do następnego. Cześć, cześć.